Już dobrze, Wasiu, zajmę się tym. Nie mam pieniędzy. Ale ja... Nie życzę sobie więcej takich wizyt. Do widzenia. Co to był, kochanie? Nie jest jakiś żół. Dziś w odcinku Angelika pomaga niepełnosprawnemu mężczyźnie. Proszę. Na stare lata spotkałem swojego dobrego anioła. No, bez przesady. Policjant Darek przekazuje Angelice tragiczną wiadomość. Musimy pogadać. Jezu. Dziewczynki. Klient próbuje sprzedać wypchane zwierzęta. 6 dych za oba zwierzaki. Co? Myślałem, że cierpienie zwierząt jest trochę więcej warte. Dobrze, dobrze. Niech pan nie odwraca kota czy tam borsuka ogonem. Żona dowiaduje się o obowiązku alimentacyjnym męża. Jakaś kobieta była u pana. Masz z kimś nieślubne dziecko? No co ty zwariowałaś? Nie no, kochanie, nie denerwuj się, to musi być jakaś pomyłka. Okej. Dobra. To dla pana? Dzięki. Dziękuję bardzo, zapraszamy ponownie. Hej, Cześć, Cześć. dziewczyny. Co wy tu robicie? no pomyślałyśmy, że może dacie nam na kino? A co? Tygodniówka już nie starcza? No wiesz, jest inflacja. A. Lody, basen, wszystko drożeje. No dobra, ile potrzebujecie? A co, zwariowałeś? No, muszą się nauczyć oszczędzać. Niech pograją, nie wiem, w klasy czy tam w gumę. Co? W nic, taka gra, tylko że w realu, a nie w komórce. Dobra, macie, na kino powinno starczyć. Kupcie sobie popcorn, czy co tam chcecie, za resztę. A wujeka dasz jeszcze dyszkę? A dla córki 2 dychy? Działchy. Dobra, macie po 10 na głowę. Dziękuję. Do tej pory nie byłem obecny w życiu Julii, dlatego zależało mi na tym, żeby jak najszybciej nadrobić wszystkie zaległości. O, ale fajny longboard. Możemy pożyczyć? A wykluczone. No dlaczego przecież nie zniszczymy? Dostałyście na kino. Prosimy, a do kina pójdziemy jutro. Angela, nie bądź taka zasadnicza. I kto to mówi? No przecież ten longboard należy już do lombardu, więc nie jest zastawiony. No proszę, no przecież są wakacje, mamo. No dobra, tylko nie jeździcie po ulicy i deska ma wrócić w całości, tak? Dobrze. Oczywiście. No ładnie, Marysia. Dziękuję. Tylko ostrożnie. Dobrze, dobrze. Małe cwaniary. Urobiły sobie Mariusza jak chciały. Od kiedy Mariusz mieszka z Olgą i Julią, totalnie zmiękło mu serce. Coś podać? Coś pokazać? Nie, nic, ja tylko Petrze. Na tego bączka miałem coś takiego, jak byłem mały. A, A tak, wie pan, wspomnienia z dzieciństwa bywają bezcenne. Tak, ale było, minęło, a teraz problemy. to w czym możemy pomóc? Chciałbym je zostawić. Kule? No ale chyba pan ich potrzebuje. Potrzebne, ale jedzenie bardziej się przyda. Jest pan głodny? Było mi strasznie szkoda tego człowieka. Na szczęście w drodze do pracy zrobiłam zakupy. Proszę. Dziękuję pani. I to też niech pan weźmie. Przyda się panu na wieczór. Widzę, że na stare lata spotkałem swojego dobrego anioła. No, bez przesady. No wiem, co mówię. Wcześniej jakoś radziłem sobie w życiu, ale
tym wypadku. A co się stało, jeżeli wolno spytać? Kilka lat temu potrącił mnie samochód. Jakiś wariat wjechał we mnie i złamał mi życie. No ale chyba poniósł konsekwencje. Nie, zwiał z miejsca zdarzenia, a ze mnie zrobił kalekę. A rehabilitacja? Niewiele pomogła. No ale ma pan jakąś rentę? No, państwo staram się jakoś pomóc, ale czasami brakuje mi na chleb. Bywa, że chodzę i zbieram po mieszkaniach. A rodzina? Wyparła się. No. O cholera. Co ile za nie dostanę? Ale niech pan ich nie zastawia. Muszę. Może je wykupię, jak dostanę rentę. Muszę sobie poradzić jakoś bez nich. Angelika pomogła temu inwalidzie, ale oboje wiedzieliśmy, że było to rozwiązanie tymczasowe. O, dzień dobry. Już państwo wrócili. Dzień dobry. Jak było nad morzem? Świetnie. Jakaś kobieta była u pana. U mnie? Tak, z Ośrodka Pomocy Społecznej. A czego chciała? Jakiś ważny wywiad środowiskowy, jakieś sprawy alimentacyjne czy coś takiego. Co? Była u pana kilka razy, zostawiła kontakt. Ja mam karteczkę, przyniosę panu. Alimenty? Czy ty mi o czymś nie mówisz? Nie. Masz z kimś nieślubne dziecko? No co ty, zwariowałaś? Nie no, kochanie, nie denerwuj się, to musi być jakaś pomyłka. Proszę, oto kontakt i ja może generalnie już pójdę. Nikt nie odbiera. No, ale tu jest adres. Jutro tam pojadę. Pojedziemy tam razem. O, a kogo tutaj przywiało? Musimy pogadać. Jezu. Dziewczynki. Darek miał grobową minę. Wiedziałam, że stało się coś złego. Bałam się, że Marysia albo Julia mnie nie posłuchały i miały wypadek na tym longboardzie. Jacek. Już się przestraszyłam. A z Jackiem co? Dostał kosę w więzieniu. Co? No jest w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Aktualnie trwa operacja. Muszę tam jechać. Jasne, ja się zajmę Marysią. Ale nic jej nie mów. Ja sama jej powiem. Myślałem, że problemy Angeliki skończą się wraz z zamknięciem Jacka w więzieniu. Niestety, myliłem się. Ale jak to możliwe, że dostał w więzieniu? Jezu, nie wiem, no śledztwo ciągle trwa. To już tam nawet nie potraficie ludzi upilnować? Dobra, nie wyżywaj się na mnie, okej? To nie jest moja wina. Co ty robisz? Wzywam taksówkę. Dobra, nie wygłupiaj się. Chodźcie, zawiozę. Czułam się odpowiedzialna za to, że Jacek ponownie trafił do więzienia, a teraz jeszcze przez to mógł stracić życie. Chciałbym przearanżować mieszkanie. Rozumiem? Mam dość poranków z tym kaprawym wzrokiem borsuka, a bażant straszy mnie jak ptaki u Hitchcocka. Kojarzy pan? Tak. No wie pan, te zwierzęta lata świetności to mają już za sobą. A borsuk to prawie cały wyliniał. Co? Chyba da się go jakoś zaimpregnować, odświeżyć. No i chyba spłowiał. Najwyraźniej taka jego natura, proszę pana. No wie pan co, ciężko będzie znaleźć na to kupca. Rarytasy to nie są. Może ktoś weźmie na... Oho. Może ktoś weźmie na działkę, na kominek postawi. Może tak, a może nie. No na to jest potrzebny amator. Na pewno pan kogoś znajdzie. Dobra, mogę panu zaproponować zastaw.
No dobra. To ile dostanę? 6 dych za oba zwierzaki. Co? Myślałem, że cierpienie zwierząt jest trochę więcej warte. Dobrze, dobrze. Niech pan nie odwraca kota czy tam borsuka ogonem. To może 100. 70 i to moje ostatnie słowo. Niech będzie. Tamten hipster przypominał mi dawnego klienta, który przychodził do nas z wypchanym orłem o imieniu Kubuś. Drapieżnik miałby teraz towarzystwo. Niestety tamten facet gdzieś przepadł. To żona poszkodowanego. Pan? Komisarz Dariusz Wijas, komenda miejska policji. Pacjent przyjął kilka ciosów nożem. Ma poważne rany w odcinku lędźwiowym. Jakie? Ma uszkodzone nerki i rdzeń kręgowy w odcinku L2-L3 i stracił dużo krwi. Boże, ale czy on przeżyje? Nie wiem, robimy wszystko, co w naszej mocy. A czy ja mogę coś zrobić? Modlić się. To zabrzmiało strasznie. Jak wyrok. Najgorsze było to, że musiałam wrócić do Lombardu i powiedzieć o wszystkim Marysi. Cześć dziewczyny, jak było? Ej, super. O, widzę, że zaliczyłyście parę upadków. To nic takiego. Nie boli? Nie. Nie. Gdzie mama? Pojechała obejrzeć zastaw. A kiedy wróci? Nie wiem. Wiecie co? Chodźcie, zajmiemy się waszymi ranami, co? Tam na zapleczu mam apteczkę, chodźcie. Obiecałem Angelice, że nic nie powiem Marysi. Taką poważną informację, jaką jest pobyt ojca w szpitalu, powinna przekazać matka. Mamo, co się stało? Marysiu, tata jest w szpitalu. Ale dlaczego? Miał operację. Na co? No mamo. Został zaatakowany w więzieniu. Dźgnięty nożem. Muszę go zobaczyć. Przed chwilą tam byłam. Tata jest pod opieką lekarzy. Ale ja chcę tam do szpitala pójść. Pojedziemy jutro. Tata jest po operacji i tak cię teraz tam nie wpuszczą. Jedziemy. Kochanie! Pójdę sam. Marysia! Wiedziałam, jaka będzie reakcja Marysi, więc nie miałam innego wyjścia, jak tylko pojechać z nią do szpitala. Macie moje trofea. O, są. Mężczyzna, który je zastawiał, mówił, że zmienia wystrój. Niech się wypcha, niech zmienia u siebie. Widocznie macie państwo różne gusta. Nie wiem, komu może nie podobać się taki borsuk albo bażant. To pierwsze zwierzęta, które ustrzeliłam. Proszę mi je oddać. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ umowa jest na pana Grzegorza. Ale one należą do mnie. Mam na to dowody, na przykład zdjęcia z polowania. Ja to rozumiem, ale pan Grzegorz je zastawił. I co teraz? Teraz musicie się państwo razem dogadać i przyjść tutaj. Nie no, to jest jakiś skandal. Proszę mieć pretensje do pana Grzegorza. Przecież ja go wypatroszę. No, nie chciałbym być w skórze tamtego hipstera. Kobieta była rozsierdzona, a z tego, co mówiła, wynikało, że to niebezpieczna sztuka. Angelika i Marysia czuwały przy Jacku przez całą noc. Zmiana warty. Możesz iść do domu. Okej. Rozumiem, że ta mała i pani to rodzina? Tak, szef się zgodził, mogą tu zostać. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Co jest za to? Spokojnie, regeneruje się. A za ile się wybudzi? Potrzebuje jeszcze czasu. To śpiączka farmakologiczna. Co to jest? Taki sztuczny sen. Po co? Żeby organizm nie tracił energii na funkcje życiowe, tylko skupił się na regeneracji. Marysiu, możemy iść do domu. Lekarze nas poinformują, kiedy zaczną wybudzać tatę, wiesz? Nie. Nigdzie się stąd nie ruszam.
Między mną i Jackiem bywało różnie, ale modliłam się, żeby przeżył. Nie wyobrażałam sobie, że mógłby tak nagle zniknąć z życia Marysi i z mojego. Bartosz i Aneta udali się do ośrodka pomocy społecznej, żeby spotkać się z kobietą, która ich szukała. Dostałem te namiary od sąsiada, Bartosz Mazurek z Dębowej 13. Aha, już wiem, o co chodzi. No ale to chyba musi być pomyłka. Absolutnie nie. Sąsiad mówił o jakichś alimentach. No ja mam dzieci tylko z żoną. Rozumiem, ale to są alimenty na rodzica. Na rodzica? Tak, na ojca pana Bartka. Ojca to niemożliwe. Ojciec Bartosza nie żyje. Okłamałeś mnie? Nie, dla mnie on umarł wiele lat temu. Ale w rzeczywistości żyje. Bartek. Wiem, że nie utrzymuje pan z ojcem kontaktu. Tego faceta nie ma. Dla mnie go nie ma. Teraz już wiem, dlaczego 3 miesiące temu pan go wyrzucił, kiedy potrzebował pomocy. Nie mam zamiaru kontynuować tej rozmowy. Bartek! Proszę chwilę zaczekać. Przepraszam. Bartosz! Bartosz, stój! Dlaczego mnie okłamałeś? Nie ukłamałem, no po prostu ten facet dla mnie nie istnieje. Czy to prawda, że był u nas w domu i go wyrzuciłeś? No tak, Jak mogłeś? to żul, lump, no dobrze, że go nie widziałaś. Ale to twój ojciec. Zniszczył mi dzieciństwo, wpędził matkę do grobu. Ale może tego żałuję? A, teraz za późno. No przecież już ci to wszystko opowiadałem. No nie bardzo. No pił, szlajał się, wpędzał nas w długi, które matka musiała spłacać. No uderzyć też potrafił, nikt teraz nie oczekuje litości. Ale może się zmienił. Nic mnie to nie obchodzi, no dla mnie go nie ma. Jedziemy. Nie, trzeba to wyjaśnić. Ani mi się śni. Ja jadę. Kazimierz przyjechał do Lombardu, żeby zastąpić Angelikę, która razem z Marysią czuwała w szpitalu. Cześć, Mariusz. Cześć, szefie. A to historia, co? O, dzwoniłem do Angeliki. Jacek ma uszkodzony rdzeń kręgowy, jest w śpiączce teraz. Ale wyjdzie z tego? Wiesz, może głupio tak mówić, ale może lepiej, żeby nie. Nie, no nie mów tak, no. To byłby straszny cios dla Marysi. No wiem. No, tylko, że dziewczyny mają tyle problemów przez niego, że może lepiej, żeby... Zresztą nieważne. A czy coś wiadomo na temat tych sprawców tego ataku? Na razie zatrzymali jednego więźnia. A dokładnie wiadomo, co się stało? No co, no, na spacerniaku zrobił się ścisk, a kiedy więźniowie się rozstąpili, to Jacek leżał w kałuży krwi. Kurczę, brat. No ale za takie nieporozumienie chyba nie zabija się człowieka, co? Nie, no wiesz, policja twierdzi, że to zemsta za współpracę z nimi. Tak? A kto to zlecił? A wiesz, na razie to nie wiadomo. Trochę za wysoka cena. Za próbę wyjścia z więzienia i odbudowania rodziny. No niestety. Spokój, choroba. Co to się dzieje? No, naprawdę. Ajajaj. Komuś zależało, żeby uciszyć Jacka. Musiał to być ktoś nieźle ustawiony, żeby nawet przeniknąć w struktury więzienne. Czyli mój mąż to jego jedyna rodzina. Tak. Pan Wacław potrzebuje pomocy. No ale chyba jej mu tutaj udzielacie. Tak, proszę panią. My wszystko robimy, co w naszej mocy. Ale pan Wacław potrzebuje znacznie większej pomocy i rehabilitacji. Dlaczego? Jego stan zdrowia uległ troszeczkę pogorszeniu, także gorzej się porusza, chodzi o kulach. Mąż mówił, że ze strony ojca spotkała go sama krzywda. To nie mnie weryfikować. Tym zajmuje się sąd. Ja pomagam tylko osobom potrzebującym. Rozumiem. Ja nie wyprostuję nikomu życia. Pan Wacław powinien pójść do ośrodka, ale to kosztuje. No ale chyba ma jakąś emeryturę, rentę. Ma niewielką rentę, ale pobyt miesięczny kosztuje 2,5 tysiąca. No to sporo. Ale mąż raczej nie będzie chciał mieć z nim nic wspólnego. Ale w świetle prawa to dzieci powinny opiekować się rodzicami, tak jak kiedyś oni opiekowali się nimi. Ale nigdy nie byli do tego zmuszani. Tak, ale to zasada wzajemności. Ale jeśli teść nigdy nie zajmował się synem,
Ale tak jak już wspominałam, tym zajmuje się sąd. Do Lombardu tymczasem wrócił Wacław, który chciał kupić upatrzoną wcześniej zabawkę metalowego bączka. Chciałbym go kupić. Nie szkoda panu pieniędzy? Nie, to dla wnuczki. Syn nie chce mnie znać, ale postanowiłem, że pójdę do niego jeszcze raz. Bardzo dobry pomysł. Nawet koszulę sobie kupiłem. Na ciuchach muszę wyglądać jak człowiek. Nawet elegancko. Może zobaczy, jak wyglądam, że się zmieniłem. Wiem, że sobie nagrabiłem, ale każdy powinien dostać drugą szansę. No i bardzo dobrze, prawidłowo. No to zapakuje mi pan tego bączka. Z pustą ręką nie pójdę, a prezent dla wnuczki musi być A ile wnuczka ma lat? 9. No to, wie pan co, chyba jej się taki bączek nie spodoba. A mnie sprawiał tyle radości. Ale to były inne czasy, proszę pana. A zresztą bączek jest dla młodszych dzieci. To co mam zrobić? Może kupi pan coś innego, no. No, a może jakąś małą laleczkę? Albo konika. Albo, Mariusz, może bransoletkę, bo dziewczynki... A nie, chyba na biżuterię mnie nie stać. Ale nie, mam takie, wie pan, dziecięce koraliki. Dziecięcą taką biżuterię. Na pewno jej się spodoba. O, pan zobaczy. Proszę pana, nawet jak pan nie trafi z tym prezentem, to przynajmniej się pan nie ośmieszy. No dobrze. No, zejdziemy panu z ceny. A to poproszę. No, pięknie. Zapakuj panu. Słyszałem rozmowę klienta i Mariusza. Sam jestem ojcem i wiem, że w rodzinach bywają różne konflikty. Najważniejsze to je przezwyciężyć i trzymać się razem. Żona Bartosza wróciła z ośrodka pomocy społecznej. Chciała przekazać mężowi informacje, które zdobyła na temat Wacława. Chcę porozmawiać o twoim ojcu. Ja nie chcę o tym słyszeć. Nie ma go, rozumiesz? No ale on nie zniknie, a sąd zmusi cię do płacenia. No, prędzej mu kark przekręcę, niż dam jakiś złamany grosz. Jak możesz tak mówić? Matka by się w grobie przewróciła, gdyby dowiedziała się o tym, że się odnalazł. Ale każdy ma coś na sumieniu. Jedni mniej, inni więcej. No, tak sobie to tłumacz. A kim my będziemy, jeśli się od niego odwrócimy? Będziemy uratowani. Jesteś podły. No, nie znasz go. Przyklei się do nas tak, jak to zwykle robi i będzie nas doił, aż wydoi. No ale może się zmienił, może zrozumiał swoje błędy. I po to nasłał na nas mops. No ale był pod ścianą, nie chciałeś mu pomóc. Nie wierzę mu, nigdy mu nie uwierzę. Może przeprosi. W dupie mam jego przeprosiny. Zbieram się do pracy. Będę dzisiaj później. Pa. Kilka godzin później, pod nieobecność Bartosza, w jego mieszkaniu pojawił się niespodziewany gość. Dzień dobry. Nazywam się Wacław Mazurek. Miło mi. Aneta Mazurek. Chciałbym porozmawiać z synem. O, przepraszam, Bartosza nie ma, jest w pracy. Który to miesiąc? 7. Będzie syn. Wspaniale. Bartosz na pewno da mu dobry przykład. Tak, Bartosz jest wspaniałym ojcem dla naszej córki. Wiem, że na pewno mówił same złe rzeczy o mnie, miał rację. Zmarnowałem wiele lat, teraz jestem chory i niewiele lat mi już i życia zostało. Proszę tak nie mówić. Ale to prawda. Ja chciałbym wszystko wyjaśnić, przeprosić, pojednać się. Rozumiem. Byłem tu kiedyś. Otworzyła mi taka śliczna dziewczynka, na pewno wnuczka. Ale Bartosz mnie nie wpuścił. Przykro mi.
Postanowiłem, że jeszcze raz spróbuję. Ale zrozumiem, jeżeli nie chcecie mnie znać. Zasłużyłem na to. Proszę zaczekać. Proszę wejść. Zapraszam. Dzień dobry. Przyszliśmy po zwierzęta. Czyli widzę, że wszystko się wyjaśniło, tak? Nie zupełnie. Grzesiek już raz wyrzucił mnie i bewsztyki z lodówki, ale tym razem to już przegiął. Wiedziałaś, że jestem weganinem. Nikt nie kazał ci jeść tych zwierząt, zwłaszcza, że są wypchane. No ale nie mogłem na nie patrzeć. Przestań, pięknie ozdabiały ściany. Te truchła, nie mogłem przez nie spać. Proszę podać moje trofea. Dobra, możesz się zabrać, ale nie do domu. Moja rodzina poluje z pokolenia na pokolenie. To tradycja i nie wstydzę się tego. A powinnaś, to zwykłe mordowanie. Nie wiesz, o czym mówisz. To gałąź gospodarki, regulacja populacji. Nic nie rozumiesz. Nie można tak ingerować w naturę. Taki bażant czy bóbr też mają prawo do życia. To jest borsuk, kretynie. Trzeba dbać o harmonię. A jeśli tego nie rozumiesz, to nie możemy być razem. Też tak uważam. Myślałem, że się zmienisz, ale... To co robimy? A proszę jej oddać te sierściuchy. I mój borsuk. Delikatnie. Między parą była światopoglądowa przepaść. Żadne z nich nie chciało ustąpić, więc nie mogli dojść do porozumienia. Aneta i Wacław przy rodzinnych albumach nadrabiali wieloletnie zaległości. Wyglądacie na takich szczęśliwych. No, bo jesteśmy. Chodź. Dzień dobry. A to jest pewnie Basia. Mam coś dla ciebie. Nie wiem, czy ci się spodoba. Śliczna. Co się mówi? Dziękuję. Tylko na taką było mnie stać. Kupiłem w Lombardzie, no ale nie jest zniszczone. No, nie trzeba było. A trzeba. Nie mam grosza, ale dla wnuczki jedynej, nieznanej mogę trochę pogłodować. Czy pan jest moim dziadkiem? Tak, to jest dziadek Wacław. Jest ojcem twojego taty. Zaginął, ale się odnalazł. Wierzę, że nosisz imię mojej mamy, twojej prababci. To była złota kobieta, ale ja jej się nie udałem. Ach, proszę tak nie mówić. Wiem. Zawsze byłem trudnym człowiekiem. Chciałbym cofnąć czas, ale nie mogę. Skupmy się na tym, co jest teraz. To co? Poznajmy się troszkę? Marysia przez cały czas czuwała przy Jacku. Nie wiedziała, czy ojciec ją słyszy, ale postanowiła opowiedzieć mu o swoich wakacyjnych przygodach. No i byłyśmy z Julką w parku, no i nagle ten chłopak. Czy może pan stąd wyjść? Słucham? No, chciałabym zostać sama z tatą. Ja nie mogę. No ale ja muszę mu coś powiedzieć w tajemnicy. Więzień musi być cały czas pod dozorem. Ale przecież się go nie ukradnę, a sam też nie pójdzie. Lekarze muszą go wybudzić, żeby sam coś mógł zrobić. Jak tam z tatą? Tak samo. Przyniosłam ci ubranie na zmianę i książkę. Serio? Można zabrać torbę. Mariusz, no i jak, gotowy? Szefie, kończymy na dzisiaj. Można? Jeszcze? No można, bo w zasadzie to już zamykamy. A pan nie miał być u syna? Byłem, właśnie wracam. Syna nie było, ale była synowa i wnuczka. Bransoletka bardzo jej się podobała, dziękuję. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy panu pomóc.
Aneta to wspaniała kobieta, a Basia śliczna i bardzo rezolutna. Długo z nią rozmawiałem. Anetka obiecała, że wstawi się za mną u syna. No to świetnie. A tutaj są zdjęcia Basi i całej rodziny, tylko musi pan to włączyć. Kolega zna się na tym. Tak. No. Działa? Tak. O, to chyba wnuczka, nawet podobna trochę do pana. Tak. Dziękuję. O, a syn też. To fajna rodzina w ogóle. No właśnie. No to gratulacje, gratulacje. Chciałbym to zastawić. Klient cieszył się, że poznał synową i wnuczkę. Mogłoby się wydawać, że będzie mu zależało na tamtych zdjęciach. Postanowił jednak spieniężyć ramkę. Ja nie mam jak tego przechować, a w noclegowniach kradną. O, może tak być. Wykupię jak tylko będę miał miejsce w tym domu opieki społecznej. A czyli znalazł pan pomoc w końcu, tak? Tak. Wszystko jest na dobrej drodze. Jak tylko dostanę miejsce w domu opieki, wrócę po tę ramkę i postawię ją przy łóżku. Dobrze. W takim razie proszę wypełnić tutaj. Będę miał pieniądze na jedzenie, bo wszystko wydałem na prezent dla wnuczki. Przyjąłem zastaw. Miałem nadzieję, że wszystko, co mówił pan Wacław, to prawda i że jego los wkrótce się odmieni. Po ciężkim dniu w pracy Bartosz wrócił do mieszkania. Gdzie Basia? Nocuję dziś u koleżanki. Był dziś twój ojciec. Mam nadzieję, że go spławiłaś. No nie. I wpuściłaś go? Zwariowałaś? Przyniósł prezent dla Basi. Pewnie znalazł na śmietniku. Kupił w Lombardzie, ale pomyślał o dziecku, miło z jego strony. No nie wiem, jak mogłaś się spotkać z nim za moimi plecami. No ale przyszedł bez zapowiedzi. Co miałam zrobić? No i teraz Basia wie, że ma dziadka, który na dodatek jest lumpem. Wyglądał całkiem normalnie. Co, miałam go wyrzucić? No tak. Posiedzieliśmy, porozmawialiśmy. Nic złego się nie stało. Zobaczymy. Co ty wyprawiasz? Patrzę, czy nic nie zginęło. Daj spokój. Bingo. Co się stało? Miałem rację, brakuje ramki. Jakiej ramki? Elektronicznej, tej, którą Basia dostała na urodziny. Faktycznie? I co teraz powiesz? Dziecko okradł, kochany dziadunio. Masz swoje miłosierdzie. Wyrwę mu z gardła tę ramkę. Następnego dnia Angelika i Marysia znowu przyszły do szpitala. Miały nadzieję, że stan Jacka się poprawił. Cześć, tato. W domu chyba lepiej się spało, co? Nie. Nie mogłem całą noc spać. To błąd. Sen jest bardzo ważny. Ale bałam się, że jak wrócę, to taty już nie będzie. Nie martw się. Na razie nie możemy nic więcej zdziałać. To teraz taty organizm musi walczyć. On nie wygląda, jakby walczył. Nie widzimy tego, ale uwierz mi, że tak jest. Widzisz? Czyli wszystko jest dobrze. Na razie najważniejsze, że się nie pogarsza. Czyli jak go wybudzicie, to będzie zdrowy. Ma szansę na wyzdrowienie. No to chwilę, jak? Coś pan przede mną ukrywa? Twój tata ma uszkodzony rdzeń kręgosłupa. I nawet gdy się wybudzi, nie wiadomo, czy będzie chodził. Ale trzeba mieć nadzieję.
To swoja wina. Gdybyś nie miała romansu z tym gliniarzem, nie aresztowaliby taty i nie trafiłby tutaj. Marysia, przecież nie wiedziałam. A co z tego? Miałam nadzieję, że Jacek z tego wyjdzie. W przeciwnym razie nigdy bym sobie tego nie darowała. A Marysia? Marysia na pewno by mi nie wybaczyła. Dzień dobry. Dzień dobry. No wie pan, tak przyszedłem w sumie przypadkiem, bo tak blisko jesteście i... W porządku, zawsze jestem pierwszy raz, wie pan. Nie, tak właściwie to mam takie nietypowe pytanie. Tak, słucham. Czy był tutaj Wacław Mazurek, mój ojciec? Wie pan, mam wielu klientów. Ale mówił, że w którymś lombardzie kupił prezent dla wnuczki i bransoletkę. Nawet chwalił, że dobrze mu polecał. A to tak, rzeczywiście, pamiętam, był. Mówił coś o synu, to zdaje się o panu, tak? No niestety tak. Dlaczego niestety? Czy ojciec nie sprzedał wam przypadkiem ramki elektronicznej? Wie pan, chciałbym zobaczyć ramkę i zgrać z niej zdjęcia, które są tylko tam. Mamy ramkę, tak. Wiedziałem. Ale powiedział pan Wacław, tak? Pan Wacław powiedział, że zostawiają tymczasowo. I pan to łyknął? Nie, ja chciałbym wykupić tę ramkę. Przykro mi, ale to niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ umowa zastawu jest na pana Wacława. A gdzie on mieszka? Przykro mi, ale nie możemy podawać danych z umowy. W takim razie ja tu wrócę z policją, bo ta ramka została skradziona. Jeżeli będzie pan potrafił udowodnić, że jest skradziona, otrzyma pan ją z powrotem. Nie wiedziałem, komu wierzyć. Czy starszemu mężczyźnie, czy jego synowi. Miałem tylko nadzieję, że się obaj porozumieją, bo wszyscy mogliśmy na tym stracić. Dzień dobry. To znowu pani. Macie na sprzedaż aparaty? Tak, mamy sprzęt amatorski i profesjonalny. Świetnie. A co, ma pani zamiar uwieczniać swoje trofea na polowaniu? Chcę zamienić sztucer na aparat. Proszę, jaka radykalna zmiana. Postanowiliśmy z Grzegorzem dać sobie drugą szansę. A jednak. Tak, człowiek jest ważniejszy. Sztucer sprzedałam, zamiast niego kupię aparat. Dobrze, to zaraz czegoś poszukamy. Przez moją pracę zdarzało mi się strzelać do ludzi. Nawet niedawno. Ale do zwierzęcia nigdy. Nie polowałem, bo nie lubię, jak ktoś jest z góry na straconej pozycji. Bartosz poszedł do ośrodka pomocy społecznej. Postanowił zdobyć namiary na swojego ojca. Chcę wiedzieć, gdzie mieszka mój ojciec. O, cieszę się bardzo, że pan w końcu zainteresował się swoim ojcem. Nie, okradł nasze mieszkanie, moją córkę. Ani grosza nie dostanie ten drań, żadnych alimentów. Ale obawiam się, że nie od pana to wszystko zależy. Zobaczymy. Niech mi pani powie, gdzie go znajdę. W noclegowni. W której? No różnie, tam gdzie miejsce. No ale tutaj chyba też się pojawia. Tak, bywa. Czasami jak potrzebuje pomocy. Dorwę go. O ty złodzieju. Okradłeś mi córkę. Śmieciem jesteś, rozumiesz? Śmieciem! Co się tutaj dzieje? Zatrzymuję złodzieja! Nie, ja nikogo nie okradłem. Dostałem tę ramkę od Basi na pamiątkę. Tak, i zastawiłeś ją w lombardzie. Tak, dlatego że cenne rzeczy giną w noclegowniach. Chciałem ją zabezpieczyć, a potem wykupić. Jasne. Jak tylko dostanę alimenty i poprawi się moja sytuacja. A, nie wierzę ci. No nic, na to nie poradzę. Po co nas znalazłeś? Bo chciałem wszystko naprawić. Wyciągając od nas alimenty. Tak mi podpowiedzieli w ośrodku, że tak będzie najlepiej. Tak, pozywając mnie do sądu. Po tym, co zrobiłeś mnie i matce. Ty to dopiero masz tupę. Nie. Ale co ja miałem zrobić? Ja nie mam gdzie mieszkać. Jak ja mam żyć? Tylko mam ciebie. Musisz mi pomóc. Co się stało? Ramka jest w lombardzie, ale nie mogłem jej wykupić. Dlaczego? Bo umowa jest na Wacława, a on ma zamiar ją odkupić. No to może ją wykupi. Jakoś w to nie wierzę.
No, Basia tak się cieszyła z tej ramki. No cóż, trzeba będzie kupić nową. O, wróciłaś. Musimy ci coś powiedzieć. Dziadek zabrał twoją ramkę. Wiem, sama mu ją dam. Jak to? Żeby miał nas blisko, na zdjęciach. Powiedziałam mu, że jak znów się spotkamy, wgram mu nowe. Ale dziadunia nie interesują twoje zdjęcia. Zostawił ramkę w lombardzie. Uspokój się. No co, niech wie, z kim ma do czynienia. Interesują go tylko pieniądze, nic więcej. Przestań, nie można tak mówić przy dziecku. Niech się życia uczy. Ale ona to zrobiła z dobrego serca. Ludzie dobrego serca zawsze są wykorzystywani. To trzeba ją przed tym zaszczepić. To nasz obowiązek jako rodziców. No, ale jeśli mówimy o obowiązkach, to trzeba znaleźć twojego ojca i trzeba mu pomóc. Nie wiesz, jakie ja mam zdanie na ten temat. Skoro oskarżyłeś go bezpodstawnie o kradzież, to tak naprawdę nic o nim nie wiesz. Następnego dnia, tuż przed otwarciem lombardu, Mariusz skontaktował się z Angeliką. Przepraszam cię, Mariusz, ale Marysia znowu spędziła w szpitalu całą noc. Muszę do niej zajrzeć. Nie, to w porządku, Angela. Nie ma sprawy. Otrzymaj się. Dzień dobry. Chciałem podziękować. Naprawdę cieszę się, że widzę państwa razem. Wiem, że zrobiłem wiele złego, ale wiem również, że zrobię wszystko, żeby przekonać synę, że się zmieniłem. Tato, daj już spokój. Przecież ustaliliśmy, że ci pomożemy. Upadłem bardzo nisko, ale chcę żyć. Fantastycznie, że syn zdecydował się dać panu szansę. No, nie wiem, czy to jest szansa, ale spróbujemy. I bardzo dobrze, bo ja chcę mieć dziadka. Dzień dobry. Witam. Córka nie sprawiała problemów? Nie. Dobrze. A pamiętasz, jak smażyliśmy razem naleśniki? To miał być prezent dla mamy, ale chyba jej nie smakowało. Tato, proszę, nie umieraj. Nie zostawiaj mnie samej. Nie mam nikogo innego oprócz ciebie. Proszę. Coś się stało? Nie wchodzi pani? W następnym odcinku Korynt planuje wykończyć konkurencję. Jakiego starego durnia chcecie rozkubać? Wojtek, wszystkiego się dowiesz w swoim czasie. No, leć. Grażynka ustawia Ziutka do pionu. Tu jesteś. No tak. To ja się staram, żeby w końcu dobrze było, a wy mi męża rozpijacie. No idziemy do domu, ja tu jeden. Ale to już. Dawaj tą torbę. Rolecki awanturuje się w lombardzie. Panie Rolecki. Proszę się ustąpić, bo mogę użyć przemocy, a nie wypada. Kobiecie też nie wypada bić słabszych, ale nie daje mi pan wyboru. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.